Patrzę na paszport. Paszport nowy, jak ta lala. Pieczątki żadnej jeszcze nie ma, nic. Po prostu jeszcze farbą pachnie. Gość zaczyna przeglądać, czy kierownik nie oszukuje go. Witam serdecznie, moi drodzy. Tym właśnie otwarciem otwieramy nową serię z nowego kraju. Nie zdradzam jeszcze z jakiego, ale w dzisiejszym odcinku spokojnie dowiecie się razem ze mną, bo ja tam dotrę, a wy razem ze mną. Więc zapraszam do oglądania. Plecak już spakowany, ale najśmieszniejsza rzecz, którą zabrałem ze sobą w podróż teraz, oczywiście nie jest to oczywiste. Co to jest? Co to, moi drodzy, jest? Jak myślicie? To jest ręcznik, ale ręcznik, który tak naprawdę jest, jego zastosowanie to ściereczka do kurzu w Biedronce za 4 zł. Bo chodzi o to, żeby podczas mycia się tylko i wyłącznie zebrać z ciała krople wody. No i takim też sposobem kupiłem ultra lekki ręcznik za 4 zł. Więc ruszamy. No dobrze, trzeba się zwijać, moi drodzy. Bo już chciałem powiedzieć, gdzie lecę. Dobra, jeszcze oglądajcie to nie tego, żeby tutaj się nie pośpieszyć. Deszcz tam pada. Mam nadzieję, że przestanie padać, bo będzie lipa. Patrzcie w Polsce, jakie słońce. Dobrze, moi drodzy, tutaj jeszcze troszkę pokażę wam koło brzegu, uliczkę. Pierwszy etap to dotarcie do autobusu, autobusem do Berlina. W Berlinie już wiadomo, przerzucamy się na inny transport lotniczy, więc oglądamy dalej. Wypożyczyłem rower miejski, wiedząc, że na dworcu kolejowym, autobusowym tutaj jest stacja. Przyjeżdżam, a tej stacji nie ma, bo ktoś ją przestawił. No więc 15 minut szukałem stacji przestawionej. Przygody się zaczynają. A teraz, moi drodzy, módlmy się o to, żeby zbyt mocno się ten autobus do Berlina nie spóźnił. Tutaj mamy dworzec kolejowy i autobusowy w Kołobrzegu. Nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so. Szanowni Państwo, jesteśmy na lotnisku. Teraz czas na etap drugi. Dobrze, moi drodzy, proszę teraz zgadywać. Wyloty. Tutaj właśnie jest nasz kierunek. Moi drodzy, zła wiadomość. Niestety moja super łyżka z otwieraczem konserw nie przeszła w Berlinie. Zostaje tutaj na wieczną pamięć. Dobrze, moi drodzy, za chwilkę będzie już wejście do samolotu i musicie wiedzieć, że lecimy do Ankary. Jest to rzecz jasna drugi etap podróży, więc musicie jeszcze czekać i obserwować na trzeci etap podróży, czyli etap finalny. Lecimy do Turcji. Moi drodzy, jesteśmy w Ankarze, a teraz spójrzcie na tablicę odlotów i zrozumiecie, gdzie lecimy docelowo. 15 po 12, Turkish Airlines, Almaty. Zapraszam w podróż po Kazachstanie. No i teraz, moi drodzy, muszę przyznać, że no mało osób na live, jak był live, nie zgadło, gdzie jedziemy. Naprawdę, no nie mieliście nosa. Może ze 3 osoby tylko zgadły, że to będzie Kazachstan. Jestem w szoku. Ale tak czy inaczej zapraszam na nową serię po Kazachstanie i gwarantuję, że was zaskoczę. W sumie, jak zawsze w każdej podróży, nie? Moi drodzy, z kierownikiem nudzić się nie można. Wyobraźcie sobie, że jak przylecieliśmy tutaj do Astany, podchodzę do kontroli i tam już Kazach wita. Witamy serdecznie kierownika w Kazachstanie.
Patrzę na paszport. Paszport nowy, jak ta lala. Pieczątki żadnej jeszcze nie ma, nic. Po prostu jeszcze farbą pachnie. Gość zaczyna przeglądać, czy kierownik nie oszukuje go. Wyobraźcie sobie, że gość przejrzał, 20 minut stałem tam, przeglądał, później jeszcze poszedł do jakiegoś ziomka sprawdzić u tego ziomka pod jakąś lupą. 20 minut sprawdzał, czy kierowniczy paszport nie jest podrobiony. No nie miał podstaw, w ogóle wszystko jest picuś glancuś zrobione z paszportem. I powiem wam, że no pierwszy raz mi się zdarzyło, że ktoś nie podejrzewał o podrobienie paszportu. Jeszcze abstrakcja, bo obywatel Rzeczpospolitej Polskiej przylatuje do Kazachstanu. To chyba w drugą stronę powinno być, że z Kazachstanu próbują się przebić do Polski, co jest bardzo nagminnym ruchem tutaj. Czyli dużo Polaków, dużo Kazachów, którzy mają polskie korzenie, wyjeżdżają, starają się o paszport polski, bo po prostu w Polsce ekonomicznie żyje się lepiej, prościej i przyjemniej. Trzeba wyjść z lotniska, znaleźć najtańszy autobus do miasta, znaczy najtańszy, no komunikację miejską. Co tu się oszukiwać, żadnych taksówek nie bierzemy. Kto za to będzie płacił? Tu zobaczcie, ogarnąłem pieniądze. Oczywiście jest to pierwszy krok w każdej podróży po wylądowaniu. Zobaczcie, jakie te pieniądze kazachskie są ładne, kolorowe. Proszę zobaczyć, świecące, niebieskie. I w ogóle paszport kazachski jest naprawdę taki ujmujący. No, thank you. Koleżka taksówkę chciał mi tutaj ujmujące. Jest dużo koloru niebieskiego. Na paszporcie też jest cały paszport niebieski, więc to jest fajne. Waluta. Tenge waluta, tak się nazywa tutaj. Nie ma żadnego takiego skrótu, przynajmniej jeszcze nie poznałem, więc używamy tenge tu, tenge tam. Pytam pana, gdzie tutaj autobus do miasta? Pan mówi, że pieszką, czyli pieszo, trzeba się przejść. Wyobraźcie sobie, kogo ja spotkałem na lotnisku. Spotkałem takiego Greka. Jaka beka z tego Greka. Ja pytam się, skąd ty jesteś, bo taki wycięty trochę, powiedziałbym. On mówi, że on Malaka jest. Zobaczcie, jaki Mercedesik ładny. On mówi, że Malaka jest. Malaka to takie niezbyt pochlebne określenie w greckim języku. I wyobraźcie sobie, że on mi opowiada, że on po prostu jedzie w ogóle do Kazachstanu, że on już trochę dziewczyn tam ogarnął sobie na Tinderonie. No to ja się trochę tak, wiecie, uśmiecham. Czekajcie, bo nie wiem, w którą stronę pójść. Ja się tak uśmiecham. On mówi, że on ogarnął i on mówi, że mi sposób na dziewczyny w ogóle pokaże. Pokazuje mi sposób na telefonie i mówi tak: siema, bardzo ładnie wyglądasz. No i tamta dziewczyna tam odpowiada: o, dzięki. No i on tam pisze: czy wiesz, co zrobić z moimi pieniędzmi, bo mam ich dużo. I mówi tak: człowieku, 80% lasek odpowiada. A ta laska odpowiada: oczywiście, że wiem, jestem najlepsza w wydawaniu pieniędzy. No to mówię sobie, no to kolego Greku, to ty się pobawisz w tym Kazachstanie. Kupił sobie na 35. urodziny zegarek Hamiltona, taki poważniejszy. Ja mówię, ty, no to dobrze, bo o kogo jak o kogo, ale o siebie trzeba dbać. I o sobie trzeba pamiętać. Excuse me, the bus station, the green bus. The Green bus? Yeah, to the city. Yes. This Just. Yeah. It's go? Oh no. This direction? Yes, it's Priamo, close. da? I na lewo? No, it's not on. Thank you. Как дела? Пойдет. Давай. This direction. Oh, stopping. Oh. Ah, okay. Green bus. Okay. Go i Okej, go. paradki, spasiba. Moi drodzy, żeby była jasność, ja nie mam żadnego noclegu ogarniętego, nic nie mam. Ja to po prostu jestem tak na partyzanta, że chyba bardziej na partyzanta to się chyba nie da. Dlaczego lubię kraje takie jak Kazachstan? Bo tutaj nawet jak będziesz iść takim boczkiem jak teraz ja tutaj idę, pomimo że chodnik jest po lewej, to i tak będzie ok. Ktoś tam się spluje, no ale ludzie uważają i w sensie na pieszego. A w takich Niemczech, no to już tam mandat z 400 zł by było.
A tutaj jest pełna kultura. Trzeba teraz znaleźć zielony autobus, który dowiezie nas do centrum. I to jest budżetowa wersja. A ten Grek jeszcze opowiadał o Polakach w latach 90., bo on pochodzi... Przepraszam, kierowniku, szefie. Bo on pochodzi z Aten. I jako ciekawostkę dodam, że już 5 lat mieszka w Polsce, we Wrocławiu. I wyobraźcie sobie, że opowiadał, jak był mały, bo on już ma 35 lat, jak był mniejszy w latach 90., jak pod sklepem polskim Polacy spędzali czas. Mówił, że tam zawsze Polacy pili piwo i zawsze było bardzo dużo puszek i tak dalej. Kontynuuje i mówi tak: bo wy Polacy chyba myśleliście, że u nas w Grecji, w Atenach to ktoś przychodzi i sprząta. To temu tak zostawialiście. No i jeszcze tam dalej opowiada, że jego tata, jak widział, że tam się zbliżają do tego sklepu polskiego, no to zawsze gdzieś tam bardzo był, tak bacznie obserwował swojego syna, tego ziomeczka właśnie, no bo się bał o niego. Czyli było takie przeświadczenie troszkę takiego, powiedziałbym, takiej obawy, takiego troszkę strachu. No dość ciekawe. Tak jak sobie człowiek, wiecie, posłucha, a nie ma co ukrywać, w waszej rodzinie możliwe, że też jest ktoś, kto wyemigrował w latach 90. do Grecji za pieniądzem, za tak zwanym chlebem. O, proszę bardzo, mamy linie, jak jeżdżą, zaraz sobie zobaczę. Ale do czego chciałem nawiązać, że w łatwy sposób idziemy się tutaj komunikować, moi drodzy. I to jest dobre. Mój rosyjski jest na poziomie, powiedziałbym, niezbyt ambitnym, ale wystarczającym na to, żeby się komunikować tutaj z lokalnymi. I kiedy pytają, za odkuda ty, czyli skąd jesteś? I ja mówię, z Polski jestem. A, ty Polak. Tak z takim, powiedziałbym, z taką życzliwością w głosie, a to od razu czuć. Czarków nie widać, ale gołębie są. Na obecny moment troszkę odpoczywam i zastanawiam się, gdzie kupić kartę SIM z internetem i ogarnąć nocleg. Powiem, że Kazachstan na wstępie robi dobre wrażenie. Gołym okiem widać, że wrzesień w Almacie to już początek jesieni. Zobaczcie, jak liście już zżółkły, co po niektóre nawet spomarańczowiały. No i kolejny raz miałem na mapie wypatrzony hostel. No i tego hostelu tutaj praktycznie nie widać. One są tak poukrywane, tak jakby po prostu te hostele chowały się, mam takie wrażenie, od podatków, nie wiem, tak, nie mam zielonego pojęcia, od czego one się tak chowają, ale bardzo często ciężko jest po prostu je namierzyć. Już w hostelu szafeczka na rzeczy, chociaż tym samym kluczem mogę otworzyć tego koleżka. Proszę bardzo, widzicie? Takie to bezpieczeństwo, no ale zawsze lepszy ryc niż nic. Łóżko na dzisiaj takie, w sensie w 6-osobowym wziąłem, nie w 14, bo w 14 to może się trochę więcej chrapaczy zdarzyć. Ktoś tutaj sobie na kaloryferku żeliwnym suszy. A tutaj mamy taki widoczek za okna. Muszę trochę odpocząć. Powiem wam, że ta podróż mnie trochę zmęczyła. Nie trochę, tylko mocno. Moi drodzy, ale pospałem. Naprawdę 2 godzinki. Musiałem się wynurzyć z nory. Ale najpierw celem głównym jest, nie ma co ukrywać, internet, żeby mieć kontakt z ludźmi, z którymi chciałbym tutaj porozmawiać, jeśli się uda. Bo przyznam szczerze, że to nie jest takie proste, żeby tutaj nagrać kogoś
a też nie będę w Kazachstanie miesiąc czy 2 miesiące. Trzeba na to zważać. A z takich podstawowych informacji, które warto znać, to trzeba wiedzieć, że Kazachstan jest minimum 8,5 raza większy. Dane pokazują, że 8,7, coś w ten deseń, ale to pokazuje, jaka jest różnica. 8,5 raza większy od Polski, ale uwaga, ma 2 razy praktycznie mniej ludności niż Polska. Zobaczcie, jakie zaludnienie jest małe. Jak się leci samolotem, to wyobraźcie sobie, że normalnie z okien samolotu widać taki rozległy, wielki step. I teraz wyobraźcie sobie, że jest 1900, załóżmy 40 rok, a was ktoś tutaj zespał. No nie ktoś, Rosjanie zesłali was i musicie sobie poradzić na takim, wiecie, surowym stepie, w takim surowym klimacie. No to jest wyzwanie. Ktoś by zapytał, kierowniku, a co najbardziej cię na wstępie zaskoczyło? Przyznam szczerze, moi drodzy, że najbardziej uderza po oczach kierowniczych fakt, że Kazachowie to jedna wielka mieszanka. Tak na dobrą sprawę ich rysy zakrawają bardziej o takie, powiedziałbym, mongoidalne, a często spotyka się taką mieszankę, taką na przykład powiedzieć takiego Kazacha z takim Polakiem, albo takim na przykład Niemcem, czy takim na przykład Ukraińcem. Siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, podczas II wojny światowej zsyłki zrobiły swoje, a teraz mamy kolejne generacje i kolejne. I teraz po prostu sobie widzimy taką mieszankę. To jest niesamowite, bo patrzysz na tych ludzi i masz takie poczucie, że kurczę, to może Rosjanin, to może, no bo oczywiście graniczy Kazachstan z Rosją, więc naturalnie się mieszają. Więc to jest dość ciekawe takie zjawisko, na które warto zwrócić uwagę. Mnie, przyznam szczerze, zaskoczyło bardzo. Stacja metra Ziber-Zholi i przyznam, że te stacje metra są tak poukrywane przy budynkach, a czasami nawet w blokach to wejścia są, że ciężko czasami po prostu zidentyfikować, że jest to wejście do metra, ale jeszcze metrem bez 2 zdań będziemy mogli się przejechać. Na pewno się przejedziemy, no co ja mówię, nie będziemy mogli. Kierownik metrem się wozi. Za złoty 50. Patrzcie, pierwszy czarek. Odkręcam czarka. Moja mina, jak widzę, że podoba wam się odcinek. A to moja mina, jak widzę, że nie komentujecie i nie podajecie dalej pocztą sandałową. W Kazachstanie jeszcze można oglądać naprawdę perełki, jeżeli chodzi o budowlę. I to są budynki z wielkiej płyty. W Polsce bloki z wielkiej płyty były datowane na użyteczność 50 lat. 50 lat już mija. Jak były budowane, załóżmy w latach 60. czy 70. 50 lat już mija. No i co? I dalej będą służyć, moi drodzy. Jest pita herbatka turecka. Liść sobie położyłem, żeby dobrze wyglądało na nagraniu. Nie no, tak się śmieję, ale im jestem starszy, tym bardziej zwracam uwagę na estetykę. Są robione notatki w dzienniku kierowniczym, jak to daleko. Tutaj też został zjedzony lawasz za 200. Lawasz to jest taki placek akurat z baraniną był wzięty. Tutaj właśnie w takiej knajpce. Jak ktoś z was kiedyś tutaj przyleci, to sobie możecie wpaść, bo naprawdę był przepyszny. A tak cenowo, jak to mniej więcej wygląda, więc herbatka 300, lawasz 200, czyli to tak mniej więcej wyszło około 24 zł. A ja rozkminiam, jak to życie ugryźć tutaj dalej. Szanowni Państwo, zabieram Państwa do metra. A tutaj jakieś wisiory, które mają zapewnić jakąś, powiedziałbym, atrakcję kolorystyczną, ale trzeba przyznać, że Kazachstan, w sensie Almaty, bo dopiero jesteśmy w Almatach, wyróżnia się kolorystyką. Jest tutaj naprawdę zielono, jest tutaj naprawdę kolorowo. I mam poczucie, że to miasto jest wbudowane w naturę, a nie natura jest na siłę wepchnięta w miasto. Tak jak na przykład dzieje się na przykładzie Warszawy. Ktoś by zapytał, kierowniku, a dlaczego metro zaczęto budować w 1980 roku, a siłą rzeczy zostało oddane do użytku dopiero, uwaga, dopiero w 2011 roku. Kapelusz sobie pozwolę zdjąć. Odpowiedź jest bardzo prosta.
Po pierwsze, wybudowanie metra to ogromne pieniążki, a jak wiecie, Kazachstan ma aktualnie o połowę niższe PKB, więc sobie słabiej radzi. Druga kwestia to, tak jak powiedziałem, właśnie dofinansowanie, te po prostu rozterki finansowo-ekonomiczne. Druga kwestia, bardzo ważna, to Kazachstan leży w rejonach sejsmicznie aktywnych, a co za tym idzie? Konstrukcja metra musi być bezpieczna. No i kolejna kwestia, jak bezpieczna, no to kontrola jakości i bezpieczeństwa, więc siłą rzeczy to się wszystko rozciągało w czasie. I de facto właśnie te trzy aspekty, które wymieniłem, spowodowały, że pomimo, że zaczęto budować w 80 latach, dopiero po 30 latach niecałych zostało oddane do użytku. Wejdziemy, zobaczymy, jak wygląda metro w środku, ponieważ jest to pewnego rodzaju sztuka w sztuce. Taki żetonik kupujesz za 100, 100 to jest złotówka i zwiedzasz. Otwiera się kierowniku, zapraszamy. I można na takim żetoniku się bujać od lewej do prawej, tylko nie można wychodzić. Rozumiemy się? No i to jest atrakcja. Może tym byśmy się przejechali, nie no, bez żartów. A teraz wjeżdżamy do jednej z ciekawszych stacji i zaraz ją wam zaprezentuję. Zobaczcie, jak stromo, nie? O kurde, już bym się tutaj wywalił. Jesteśmy na stacji Almaly. To była jedna ze stacji oddanych w 2011 roku, moi drodzy. Proszę zauważyć, że na ziemi mamy marmur, a jak wiemy, marmur nie jest tani. Ale przyznać trzeba szczerze, że za czasów Związku Radzieckiego bardzo często był marmur, prawda? No i tutaj też możemy zobaczyć mozaikę. Możecie zaobserwować ciemny marmur, biały marmur. Który marmur jest najdroższy? Rzecz jasna, biały. A tutaj zobaczcie, jak to pięknie, żmudnie poukładane. A tutaj, moi drodzy, witraże. Witraże, które już coraz rzadziej można spotykać w przestrzeni publicznej. Wydaje mi się, że troszkę odchodzą do lamusa, ale to tylko kwestia czasu, nim wrócą z podwójną siłą. A ten człowiek? Któż to taki? Nikt inny jak prezydent Nur Sultan. I od jego imienia i nazwiska została przemianowana aktualna stolica, czyli Astana. Astana już de facto się nie nazywa Astana od 2019 roku, tylko się nazywa Nur Sultan. Jak wpiszecie w Google też o międzynarodowe lotnisko, to też będzie Nur Sultan, więc zmienili nazwę, chociaż Astana jakoś mi lepiej pasuje, jakoś tak bardziej, powiedziałbym, swojsko. Jesteśmy na stacji Zibicz-Zgole, czyli w takim wolnym tłumaczeniu to jest droga życia i domyślam się, że tutaj bardziej chodzi o drogę, o jedwabny szlak. Jedwabny szlak ze względu na to, że był to szlak handlowy, który dzięki przepływowi towarów pozwalał rozwijać się krajowi, żyć w miarę dostatnie ludziom, którzy handlowali, ale też ludziom, którzy po prostu świadczyli usługi, czyli tak zwane karawanseraje, czyli takie ówczesne hostele, coś w stylu takim jak ja, tylko że ja na wielbłądzie nie jadę, albo na przykład na koniu, tylko po prostu sobie podróżuję, tak wiecie, nowocześnie. Oni kiedyś musieli najzwyczajniej w świecie po prostu korzystać z takich karawanserai. Mamy drogę, mamy mapę na niebie, pewnie rozpoznajecie. Jordania, Petra, seria na kanale. Taj Mahal, Indie, seria na kanale. Egipt, seria na kanale. O matko. We Włoszech nie byłem, Koloseum, znaczy byłem kilka razy, ale nie zrobiłem nigdy z tego żadnego filmu. No i oczywiście mur chiński, byliśmy, piramidy w Meksyku, byliśmy,
I tam to jest, wydaje mi się, że to jakiś duży mecz, ale nie pamiętam gdzie on był, prawdopodobnie pewnie w Arabii Saudyjskiej, Mekka, Medyna, ale teraz troszkę tak strzelam, nie jestem pewien na 100%. A teraz, drodzy Państwo, jesteśmy na stacji Raimer Bakir, czyli od gościa, który się przysłużył Kazachstanowi, i tutaj już widać jego postać na mozaice nad wyjściem. Proszę bardzo. Bohater. Po prawej stronie prokuratura w Almatach. I miejmy nadzieję, że nie naskrobię sobie tyle w Kazachstanie, żebyście mnie musieli stamtąd wyciągać. Moi drodzy, na dzisiaj kończymy odcinek. Przyznam szczerze, że 20 ponad godzin podróży, zrobienie jeszcze odcinka, na pewno będzie widać to zmęczenie na twarzy kierowniczej. Ale bardzo dziękuję za uwagę, wyrozumiałość i zapraszam na kolejny odcinek, drugi. I mam dobrą wiadomość. Udało się nawiązać kontakt, ale nie zdradzam jeszcze z kim, albo tak, z kim i o czym będzie odcinek. Moi drodzy, tymczasem wszystkiego dobrego, łapeczka w górę, pamiętajcie o tym i rzecz jasna, kto nie zasubskrybował, to niech zasubskrybuje, bo to pomaga kierowniczym skrzydłom unosić się dalej, a tymczasem jeszcze poczta sandałowa, żeby odcinek poszedł jeszcze dalej w świat. I co? I słyszymy się pod kolejnym odcinkiem. Oczekujcie kolejnych, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, proszę pogłaskać czarki. Melduję, że na odcinku dzisiaj ani jednego czarka nie spotkałem. Lipa, nie? No i pulpeta też nie. Takie Almaty.